Witam w kolejnym odcinku z serii podróży przez Florydę, czyli najbardziej słonecznego stanu USA. W tym filmie będziecie mogli zobaczyć słynne bagna Everglades zamieszkane przez tysiące aligatorów oraz mnóstwo innej zwierzyny. Podpowiem, gdzie za darmo można z bliska przypatrywać się tym olbrzymim gadom oraz gdzie najtaniej można odbyć przejażdżkę po bagnach airboatem. W filmie nie zabraknie również ciekawych i nieoklepanych turystycznie miejsc oraz cennych wskazówek podróżniczych. Zapinajcie więc pasy i ruszamy na bagna. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Po obejrzeniu tego filmu nie zapomnij zostawić komentarza taktycznego dla zasięgu i łapki w górę. Z Key West ruszamy do Coopertown, małej osady na przedmieściach Miami, która jest bramą do olbrzymich bagien. Floryda to oczywiście aligatory i krokodyle. No i najlepszym sposobem, żeby je zobaczyć, będzie wycieczka airboatem, czyli taką łodzią z wielkim wentylatorem. I taki rejsik kosztuje tutaj od $20, czyli myślę, że dość tanio jak za taką flagową atrakcję Florydy. I już na dzień dobry pod sklepikiem wita nas taka wielka szczurka. Poland, Europe. I have a friend in Krakow. So what part in Poland? Krakow, so it is? Yeah, I see. yeah. No i oprócz ceny samej wycieczki trzeba tutaj też zakupić pas wstępu do parku. Przejażdżka odbywa się na terenie Parku Narodowego. Wstęp na 7 dni kosztuje tylko $8, więc możemy wchodzić na różne szlaki już z tym kuponem. Łódź jest bardzo głośna, tak więc dostajemy takie słuchawki. Na łodzi jest kilkanaście osób. Kierowca siedzi sobie z tyłu na podwyższeniu. Przed rozpoczęciem rejsu można było sobie jeszcze pogłaskać małego krokodyla, bo tutaj trzymają kilka krokodyli właśnie. No i ta firma ponoć jako pierwsza wymyśliła sobie tego typu rozrywkę, wycieczki i reklamują się jako jedyna oryginalna. Że oni byli pierwsi, a cała reszta to kopie. No nie wiem w sumie, która jest najlepsza, ale przynajmniej chodziło mi o to, żeby te łodzie były takie starego typu, nie jakieś nowoczesne z zadaszeniem. I tak to wygląda jak w ofercie, więc zakładam słuchawki i płyniemy. Przejażdżka trwała jakieś pół godziny, udało się zobaczyć kilka aligatorów. Przewodnik też opowiadał o zwierzynie, która zamieszkuje te bagna. No niestety akurat nic więcej dzisiaj nie trafiło. W siedzibie firmy przy restauracji
jest sporo też aligatorów. Jest olbrzymi pyton, można go sobie nawet zarzucić na szyję, jak się ktoś nie boi. Trzymają tutaj kilka sporych aligatorów. Można je sobie pooglądać, chyba nawet nakarmić. Są też żółwie. Można tutaj też zjeść sobie żabie łódka i mięso z aligatora. No, także całkiem ciekawe menu. Wyjeżdżamy z Miami, zobaczyć teraz trochę taki inny obraz Florydy. No i wystarczy odjechać kilkanaście kilometrów od centrum, w zasadzie kilka kilometrów od lotniska i już widać, że Miami zostało wyrwane wprost z bagna. Tutaj wszędzie jest woda. O ile sam obszar Miami jest zmeliorowany, widać tutaj te zbiorniki retencyjne, jakieś kanały, tak już jak wyjedziemy troszkę dalej, zaczynają się bagna, olbrzymie bagna Everglades. No i oczywiście Floryda słynie z aligatorów, więc jak żeby nie być na Florydzie i nie zobaczyć aligatora. Najlepszą opcją do tego będzie oczywiście tradycyjna lokalna łódź, tak zwany airboat. Są setki firm oferujące przejażdżki po tych bagnach. Ja akurat znalazłem firmę, która niby jest tą pierwszą, która zaczęła właśnie modę na przejażdżkę tymi airboatami. Jest to dosłownie kilkanaście minut drogi od Miami, więc nawet jak nie macie dużo czasu, to można się na taką przejażdżkę wybrać i jest to coś unikatowego, czego w Europie nie doświadczymy. I w wielu już amerykańskich filmach widziałem sceny, które działy się na tych bagnach, na airboatach. Warto zjechać czasem z głównej drogi, bo na bagnach Everglades można znaleźć prawdziwe perełki. Tak jak ta stacja benzynowa z 1920 roku. Dziś ta stacja jest opuszczona, ale została zachowana w pięknym stanie jako taki mini skansen i co ciekawe stała się kiedyś plenerem do jednego z amerykańskich horrorów, Zły Skręt. I możemy jeszcze tutaj zobaczyć resztki scenografii z tego filmu. Moss hangs low like a secret toad. Mud whispers stories and never grow old. Lantern flicker where the shadows fall. Moonlit mirage in the glades haze, where the gators prowl and the willows sway. The night hums deep. Dzisiejszą noc spędziliśmy na kempingu gdzieś pośród bagien Everglades. Poranek niesamowity. Feria barw, wschodzącego słońca i do tego niezwykłe dźwięki przyrody. Tutaj ta woda słychać, że żyje, ciągle coś się pluska, różne dźwięki ptaków. I niby, że czaple są podobne. Mamy tutaj siwe, białe, tak wydają zupełnie inne dźwięki. Przestraszyłem się, że to może jakiś morderca ze Złego Skrętu, a to po prostu tylko czaple dawały poranny koncert. Jest tutaj mnóstwo kormoranów, sępów, jakichś ptaków drapieżnych. Ja też widziałem, jak kruki niedawno ściągały z drogi takiego 2-metrowego węża. I sama woda w tych bagnach jest bardzo przejrzysta. Ma na pewno z 2 metry przejrzystości i jest pełna ryb. Mniejszych, większych. Wygląda to jak takie tropikalne akwarium. Tego chyba nie będzie zbytnio widać na filmie, ale tu można byłoby zarzucić wędkę chyba tylko i wyciągać jedna za drugą. Albo nawet podbierakiem chyba nie trzeba wędki. Jedziemy teraz wielką pętlą przez rezerwat cyprysów i tutaj można przejechać się tą drogą za darmo, o ile na bagnach jest mnóstwo szlaków płatnych nawet po kilkadziesiąt dolarów za wejście. Dodatkowo można sobie wypożyczać rowery, kajaki. Polecam tą drogę, bo jest naprawdę mnóstwo ptactwa, krokodyli. Tutaj drogę zagradza stado sępów i są ich tu dziesiątki, bo one siedzą na drzewie, siedzą na drodze. Tutaj się jeden suszy na znaku. Nawet nie ucieka. Ja nie widzę, że te ptaki, one się tu zbytnio nie boją. Można je normalnie z bliska zobaczyć. Myślę, że gdyby miał jakieś mięso, to one by nawet je chętnie wzięły i zjadły. Wcale nie trzeba wykupywać jakichś specjalnych wycieczek, czy nawet iść na płatne szlaki. Wystarczy po prostu jechać przez bagna i dobrze się rozglądać, tak jak w tym miejscu. I proszę, tutaj siedzi pokaźny aligator. Udało mi się go zauważyć przez okno samochodu, a myślę, że minąłem już dzisiaj dziesiątki albo nawet setki.
Często na amerykańskich filmach widziałem, jak pijana młodzież urządza sobie takie pijackie rajdy i strzela do znaków drogowych. No i widzę, że to jest prawda, bo tutaj właśnie większość znaków na już takich odludziach, pustkowiach jest podziurawiona jak sito. I on tutaj dostał z różnego kalibru. W parku znajduje się sporo takich miejsc, w których możemy udać się na piknik, kemping. Są tutaj ławeczki, toalety, kosze na śmieci. Zwykle tego typu miejsca są zlokalizowane przy wejściach na jakieś szlaki i to wszystko jest dostępne bezpłatnie. Wystarczy tylko zakupić sobie pas wstępu do parku i możemy korzystać z takiej infrastruktury turystycznej. Jako że jest wczesny poranek, nie ma jeszcze ludzi, później pewnie będzie tutaj trochę tłoczniej, ale dookoła piękne odgłosy przyrody. Tutaj ta woda aż się rusza. Wszędzie są jakieś krokodyle, ptaki, gady. Chciałem skorzystać z jednego ze szlaków przez bagna, ale okazało się, że jest to niemożliwe, gdyż jest zbyt duży poziom wody. Dalsza część szlaku została zalana. Trzeba by było mieć jakieś wodery, ewentualnie brodzić sobie tutaj po wodzie. W sumie ta woda jest tutaj na tyle czysta, że wszystkie aligatory są doskonale widoczne z daleka. No też wszystkiego nie jestem w stanie tutaj dojrzeć, bo jest sporo zarośli. Przez sam środek parku Everglades wiedzie droga numer 41. Wystarczy się więc przejechać wzdłuż tej drogi i zatrzymać się co jakiś czas w miejscach takie jak to. Są tutaj takie pomosty, szlaki i po wejściu na sam szlak od razu widzę aligatory i tysiące ryb. Nie trzeba szukać tych aligatorów, one znajdą nas. Jest ich tu mnóstwo. Przy samej drodze siedzi tutaj kilka sztuk. No to tutaj pode mną jest raz, dwa, trzy, cztery, 5 aligatorów, 6. A, jeszcze jest mały i tutaj kolejny mały. Przy tym Visitor Center jest spokojnie około setki aligatorów. No i dorosłe aligatory dorastają do 15 metrów długości, więc są w stanie zjeść dorosłego człowieka i osiągają 450 kg wagi. Każdy kraj ma swojego potwora, nie inaczej jest w USA. I tak tutaj mają wielką stopę, Yeti, Sasquatcha i okazuje się, że na bagnach Everglades również żyje człowiek małpa. I tutaj już nawet przybrał taką świąteczną postać. Tego typu miejsca są rozrzucone po całych bagnach. Można trafić na stare sklepy, stare właśnie stacje benzynowe, jakieś stare zajazdy. To wszystko jest utrzymane tutaj w oryginale. Można sobie wypożyczyć kajak, popływać po bagnach pomiędzy krokodylami. Można popływać łodzią, wybrać się na jakieś safari, nawet kilkudniowe tutaj. Te szlaki są naprawdę świetnie przygotowane, ale są bardzo dzikie, także to nie jest tak jak w Polsce, że idziemy sobie po jakichś kładeczkach, schodeczkach. Tutaj trzeba nawet brodzić po wodzie. Na bagnach żyją też pantery i trafiłem na artykuł w internecie, że w tym roku na drogach Florydy zginęło już ponad 30 osobników. Trzeba tutaj uważać jeżdżąc, zwłaszcza nocami. No i można trafić też na znaki ostrzegające właśnie przed tymi dzikimi kotami. Jako że teren jest tutaj bardzo trudny i nie da się po nim poruszać zwykłymi autami, opracowano takie specjalne traktory. Mają one bardzo wysoki prześwit i idealnie nadają się do bagiennego terenu. I tak właśnie poruszano się tutaj kiedyś po bagnach. Na dziś używają tego strażnicy, na przykład do porządkowania szlaków czy wywożenia śmieci z terenu parku i rezerwatu. Pulls me away. The frogs sing low, gravelly quiet. Crickets keep time like sparks on a wire. Footsteps vanish in the swamp's desire. The trees lean in, they know your name. The water shivers, it plays no game. Moonlit mirage in the eve glades haze, where the gators prowl and the willows sway. The
pulls me away. Droga przez bagna zawiodła nas na wyspę Szokolowski. Nazwa taka dziwnie polsko brzmiąca, być może jakiś Polak maczał tutaj palce w tym wszystkim, a za mną znajduje się najstarszy sklep na wyspie z 1908 roku, założony przez pionierów i w tym sklepie odbywał się handel wymienny pomiędzy kolonistami a miejscowymi Indianami. Wstęp tutaj kosztuje $5. Znajduje się tu mnóstwo gadżetów epoki, niektóre nawet mają pewnie po 100 lat. Widzę, że mieściła się tutaj nawet poczta miejscowa i takie kotki tu żyją, coś jak ryś. Amerykańska pralka przemysłowa z 1955 roku. No naprawdę mają tutaj konkretną kolekcję. W sklepie oczywiście mieszkali jego właściciele i to jest ich część mieszkalna. Są tutaj ich prywatne rzeczy, jakieś buty, zabawki, łóżeczko dla dziecka. Wszystko mieściło się w skromnym jednym pokoju. Można tutaj sobie też kupić głowę krokodyla. Mała kosztuje $30, a taka duża 60. No tylko, że pewnie i tak by nasi celnicy to zabrali na lotnisku. 100 lat temu nie było tutaj dróg, tak więc handel odbywał się drogą wodną. Tutaj przypływały łodzie z zaopatrzeniem z Europy i pewnie też Indianie sobie tutaj przypływali z okolicznych bagien. Można sobie tutaj też wynająć właśnie kajaki, czy popłynąć na jakieś wycieczki łodzią po lasach mangrowych przybrzeżnych. A shimmer, a shadow, a ripple, a sound. The swamp holds secrets that can't be found. You think you're lost, but you're just unwound. Miasteczko Everglades. Okazuje się, że jest mała mieścina o takiej samej nazwie co olbrzymie bagna. To miasteczko przylega już do wód Zatoki Meksykańskiej, więc można było tutaj dopłynąć bezpośrednio z morza jakimś większym statkiem i prowadzić handel z Indianami oraz ekspansję w głąb lądu. Widać, że większość mieszkańców ma tutaj jakieś łodzie, ale jest bardzo spokojnie. Nie widać nikogo na ulicach. Domki oczywiście bardzo zadbane. Tutaj już nie ma imigrantów latynoskich ani afrykańskich, więc jest ład i porządek. Tak jak być powinno w tym książkowym obrazie USA. Widać, że jest tutaj trochę też takich zabytkowych willi, które na pewno mają jakieś 100 lat co najmniej. Mały kościół i najbardziej okazały budynek w mieście City Hall, czyli ratusz miejski. I tu chyba jedyny w ogóle murowany, bo tak wszystko jest z drewna. Widać, że życie kręci się tutaj wokół wody. Jest mnóstwo firm oferujących przejażdżki łodzią po bagnach, wynajem kajaków. No i u każdego na podjeździe w domu też stoi jakaś łódź. A samochodów też nierzadko stoi po kilka, a nawet kilkanaście w jednym domu. Przy drodze też możemy natrafić na starodawne motele, takie jakie znamy z amerykańskich filmów. Jedziemy dalej na zachód, aż dotarliśmy do Collier Seminole State Park, czyli stanowy park położony na dawnej ziemi Indian plemienia Seminole, którzy zamieszkiwali Florydę, no nadal zamieszkują, bo nawet po drodze można ich spotkać. Jest dużo jakichś takich tematycznych wiosek indiańskich, że pozakładali sobie jakieś tam biznesy, a tutaj właśnie przy samym wjeździe do parku, do którego wstęp kosztuje $5 za pojazd, nieważne ile tam się osób znajduje, może być do 8 osób, znajduje się właśnie taka koparka bagienna. Kiedyś używano takiego sprzętu do melioracji tych terenów, no bo żeby powstały w ogóle tutaj te drogi, te osiedla ludzkie, to trzeba było ten teren trochę osuszyć. Potężne koparki, ta akurat pochodzi z 1927 roku, były tutaj używane do melioracji Florydy. Dzięki temu dziś można sobie przejechać tymi drogami łączącymi poszczególne miejscowości, a w samym tutaj interiorze jest ich niewiele. Większość osadnictwa znajduje się wzdłuż wybrzeża,
A naprawdę jak przejeżdżamy przez ten półwysep ze wschodu na zachód, po drodze są tylko jakieś takie malutkie osiedla i głównie zamieszkane przez jakieś plemiona indyjskie. Maszyna pochodzi z 1924 roku, a pracowała w tym miejscu w latach 1927-28. No i super, że nie pocięli tego na złom. U nas cała ta stara technologia już dawno poszła na żyletki, a tutaj jest to wspaniały zabytek techniki z opisaną, zachowaną historią. W parku znajduje się również camping dla kamperów i w ogóle namiotów, więc można zostać tutaj na noc i jest replika domu z początku XX wieku, domu obronnego. W czasach, kiedy tutaj osadnicy walczyli z Indianami, było tutaj dość niebezpiecznie, więc musieli budować sobie takie mini twierdze. Na podmurówce kamiennej, u góry drewniany, planie takiego chyba 8-boku z tego co widzę. Zapewniał on jako taką ochronę przed atakami Indian. Zamiast obiadu w fast foodzie, wzorem Amerykanów, tych fit Amerykanów, piknik w plenerze z produktów zakupionych oczywiście nigdzie indziej jak w Walmarcie. I nie jest to kryptoreklama, tylko konieczność, bo jest to najpopularniejszy market z jedzeniem, no i zarazem najtańszy w Stanach. A różnica pomiędzy żarciem z marketu a żarciem z knajpy w jakości jest taka sama, ale w cenie jest bardzo znacząca dla naszego portfela. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu i już teraz zapraszam na kolejny odcinek, w którym ruszymy dalej w głąb półwyspu. Odwiedzimy miejsce, gdzie zupełnie za darmo można podziwiać Manaty oraz stolicę amerykańskiej rozrywki w Orlando. Następnie przejedziemy na wschodnie wybrzeże do najstarszego miasta Florydy, a na koniec przyjrzymy się bliżej prywatnej rezydencji prezydenta Trumpa. Na koniec nie zapomnij podzielić się wrażeniami w komentarzu i udostępnić ten materiał swoim znajomym. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!